Siemanko, dzisiaj kolejny odcinek z sieciowych podstaw, tym razem maszyna przemysłowa, więc od razu przechodzimy do maszyny. Zaczynamy najpierw od stojaka, czyli kładziemy nitkę, przeciągamy przez haczyk. Później kolejnym elementem to jest taki słupek z otworami. Może to mieć inną formę, różnie jest w maszynach, czasami jest taka L-ka albo jeszcze jakieś inne elementy, więc przewlekamy. Kolejno będziemy się kierowali w tą stronę, więc dlatego przewlekamy wszystko tak jak to idzie. Mam tutaj dwa otwory, więc obkręcam nitkę. Może być tak. Możemy ją od tej strony przewlec. I ona i tak oplata ten pręt. Kolejnym elementem jest ta blaszka. Tutaj także występują różne opcje. Więcej otworów, 3, 4. No ja ogólnie nie polecam obkręcać tej nitki więcej niż przez 2 otwory. Miałem różne problemy z tym, właśnie jeśli to przewlekałem przez 3, przez 4 otwory. Pojawią się Wam jakieś różne komplikacje przy szyciu, przynajmniej ja tak miałem. Dlatego stosuję tutaj tylko 2 otwory, nie więcej. Nawet jeśli jest opcja na więcej, to i tak obkręcam tylko to przez 2 otwory. Później idziemy w stronę naprężacza. Zahaczam o ten hak. Następnym krokiem jest naprężacz. Musimy tą nitkę wsadzić pomiędzy płytki naprężacza oraz tak owinąć, żeby ona zahaczyła o ten drucik, który będzie pracował podczas szycia i napinał nam też tą nitkę w całym tym układzie. Następnym miejscem jest kolejny hak. Przekładamy pod nim i następnie przez otwór tej ruchomej części następny haczyk. Więc już mamy prawie koniec. Tutaj mamy ucho, przez które także musimy przepleść, i otwór w igielnicy zaraz nad igłą, takim kołnierzyku metalowym. Mogą to być jeszcze inne uchwyty, zaokrąglone druciki, oczka albo takie otwory. No i teraz od lewej nawlekamy igłę. Ogólnie tutaj polecam przewlekać przez te wszystkie otwory, zwłaszcza w okolicy igielnicy, ponieważ ta nitka wchodzi bardziej pionowo. Czasami jeśli ta nitka idzie bezpośrednio do igły z jakichś wyżej położonych otworów, no to także potrafią się dziać różne cuda przy szyciu. Trzeba na to zwracać po prostu uwagę. Mamy nawleczoną górną nitkę. Trzeba sprawdzić, ciągnąc właśnie za tą nitkę, czy naprężacz nam trzyma. Jeśli mamy podniesioną stopkę, to powinien luzować nam się naprężacz. Dzięki wielkie za kawkę. Górna nitka nawleczona, więc zajmiemy się teraz nawlekaniem dolnej. Na dół będziemy potrzebowali szpulkę z nawiniętą nicią, bębenek. I teraz jak to montujemy? Podobnie jak było w maszynie domowej, ta nitka wychodzi w tą stronę i naturalnie, tak jak ona właśnie się układa, wciskamy szpulkę do bębenka. Tutaj mamy takie nacięcie małe. Wkładamy tą nitkę przez nacięcie i musimy wyjąć ją tym otworem, bo ta blaszka, która jest tutaj, przylega do bębenka.
Ona odpowiada za naprężenie właśnie tej nitki, z jakim oporem ona ma wychodzić z całego bębenka. I teraz z jakim oporem ona powinna się wysnuwać z tego bębenka, no to w głównej mierze zależy od grubości nici oraz od tego, jaki szef nam wychodzi końcowo już na materiale, który będziemy zszywać. Warto zajrzeć dlatego na film o regulacji naprężacza. Wspominałem tam właśnie też o naciągu dolnej szpulki. Ja mam ją zazwyczaj dość mocno dociągniętą. Jeśli będziemy przekręcali tą śrubkę w lewo, czyli na przykład teraz o pół obrotu, no to widać, że to już jest za mocno poluzowane. Dokręcam ćwierć obrotu i ona się wysnuwa właśnie pod własnym ciężarem. Więc wracam do tego wcześniejszego ustawienia. Musimy właśnie sprawdzać, co się dzieje, jakie grube nici, jak ten szef wygląda po zszyciu. Gdy montujemy ten bębenek pod maszynę, to musimy odciągać tą blaszkę. Tutaj mamy jeszcze taki ząb, który po odciągnięciu tej blaszki przesuwa się. Dzięki temu, że to odciągniemy, to ta szpulka nam nie wypada. Trochę poluzowałem i już wyleciała. I teraz zaglądamy pod maszynę. Tutaj mamy kosz chwytacza i na ten bolec będziemy właśnie zakładali szpulkę z bębenkiem. Tym wycięciem do góry, tą szczeliną w bębenku do góry. I jak mamy włożone na bolec, to puszczamy. Musimy też sprawdzić, czy nam się to trzyma, ponieważ jeszcze jest tu jeden szczegół. Tutaj na tym bolcu mamy takie wcięcie, przewężenie i ono zgrywa się z otworem w naszym bębenku. Zaraz Wam jeszcze pokażę. Tutaj jak mamy otwór, to standardowo jak to pociągniemy, to tu wewnątrz jest blaszka, która odsłania pełny ten otwór, że on jest kształtny, a jak właśnie jest w takiej pozycji jak teraz, to ona lekko się przesuwa. Teraz to będzie widać, jak nacisnę ten wystający element. I właśnie ta blaszka, która jest w tej pozycji jak teraz, wciska się w to przewężenie w bolcu i dlatego nam się to wszystko trzyma w środku. Jeszcze jedna rzecz co do bębenka ze szpulką. Tutaj mam bębenek i szpulkę od maszyny z potrójnym transportem. No i w tych wszystkich bębenkach może być jeszcze taki dodatkowy element, który trzeba sobie samemu dokupić. Czasami jest przy nowych maszynach, ponieważ ta szpulka przy szyciu może lekko nam właśnie tak podskakiwać minimalnie, zwłaszcza jeśli startujemy przeszycie, jest nagłe szarpnięcie nici i przez takie właśnie podskoki może gdzieś nam tutaj się wysnuć nić. No i później są jakieś problemy, coś supuje, coś się plącze. I przeważnie do maszyn właśnie są dedykowane takie blaszki. W bębenku też są odpowiednie nacięcia, żeby ją wcisnąć. I właśnie montujemy ją w bębenku.
i ona właśnie nam lekko podnosi tą szpulkę, więc jak my zamontujemy ją później w chwytaczu, to ona znacznie lepiej właśnie tutaj się dopasowuje i nie zdarzają się takie właśnie już problemy, że ona gdzieś tutaj ma jakieś niekontrolowane ruchy, gdzieś ta nitka nagle wyskakuje, wysnuwa się i powoduje jakieś komplikacje przy szyciu. Teraz montujemy bębenek ze szpulką, tak jak wcześniej mówiłem. Puszczamy, sprawdzamy, trzyma się dobrze, nic nie wypada. Ta nitka niech sobie wisi tu. Może wystawać ze szczeliny pomiędzy stołem a maszyną. No i my teraz na opuszczonej stopce będziemy wyciągać tą dolną nitkę. Teraz jak będziemy ciągnęli tą nitkę, no to nam nie podejmie właśnie tej z dołu. Tak jak teraz było. Więc trzymamy ją tylko w naszą stronę, zostawiamy luzem. I jak widać, ona jest w otworze. No i teraz wyciągamy ją razem z dolną nitką. Standardowo małe BHP, jeśli chodzi o maszyny. Nie grzebiemy nic tutaj, nie grzebiemy nic od dołu. Nie grzebiemy tutaj za bardzo przy igielnicy. Jeśli maszyna jest podłączona do prądu, silnik jest włączony, ponieważ możemy się zapomnieć, naciśniemy, maszyna wystartuje, no i nam pociacha palce, może nam się noga ześliznąć z krzesła, możemy się oprzeć i stanąć na pedale. No i po prostu musimy uważać, więc jeśli maszyna jest podłączona, no to nie grzebiemy nic pod spodem, wyłączamy silnik i możemy sobie robić wtedy wszystko. Jeśli ktoś ma maszynę przemysłową, to raczej na 100% ma z boku w okolicach paska napędowego takie urządzenie. Może być dłuższe, może być takie krótkie jak to. To jest nawijacz do szpulek. Na ten bolec wciskamy szpulkę i po prostu po naciśnięciu tego elementu to kółko dociska się do paska napędowego i jednocześnie nawija nam nową szpulkę nici. Dlatego też na stojakach zazwyczaj są dwa miejsca na szpulkę. Jedno jest na to, które idzie na bieżąco, którą szyjemy, a druga szpulka jest do nawinięcia kolejnej szpulki do maszyny. No ja ogólnie mam wszędzie wymontowane te części, ponieważ przy takich rzeczach, które ja robię albo które robiłem, no to zbyt dużo się zmienia kolorystyka, prawie każda rzecz jest inna, więc dla mnie jest to bez sensu, ponieważ nie wiem, co będę szył następnego, albo nie wiem, czy akurat skończę tą pracę teraz i mi starczy tej szpulki, która jest w bębenku, czy muszę nawinąć nową. Jeśli ktoś szyje dużo tego samego albo wszystko na czarno, no to po prostu ładuje tu szpulkę, szyje na bieżąco czarnym, druga mu się nawija też na czarno i zachowuje ciągłość. Ale jeśli ktoś ciągle zmienia kolorystykę, grubości nici i inne cuda, no to mu się to nie sprawdzi, ponieważ jak dla mnie to jest bez sensu, bo jeśli mamy to stosować i zmieniać ciągle kolory, no to musimy po prostu jechać tą maszyną na pusto. Dociskamy to kółko do paska napędowego. Tutaj maszyna nic nie szyje i musimy ją na pusto szyć po to, żeby nawinęła nam się szpulka. Dla mnie bez sensu, szkoda maszyny, szkoda części, żeby właśnie nawijać to na pusto i co chwilę zmieniać nitkę i cały czas zużywać tą maszynę. Działa to mniej więcej tak, że w tej pozycji neutralnej, to jak maszyna szyje, to nic nam się tu nie kręci. Natomiast jak dopchniemy to kółko do paska, to ono przy szyciu nawija nam nitkę na szpulkę.
Tam jeszcze gdzieś dalej powinien być naprężacz, który też z odpowiednim naciągiem nawija nam tą nitkę na szpulkę. Tutaj jeszcze małe BHP. Nie polecam tego, co mam tutaj zrobione, czyli odsłonięty pasek, odsłonięte to koło. No nie jest to zgodne z BHP. Ja tak mam, bo sam na tym pracuję, ale raczej nikt tego w jakimś zakładzie nie dopuści, więc najlepiej stosować osłony, tak żeby to wszystko było zasłonięte. Ja to pokazuję, więc też wolę uprzedzić, także tak nie polecam. Teraz można by było powiedzieć, chłop odradził nawijanie szpulek, no to jak w takim razie nawinąć te szpulki nici, żeby było szybko, żeby były różne kolory. No mam też dla Was pewną propozycję. Jak widać mam tu 4 różne szpulki do różnych maszyn, większe, grubsze, mniejsze, szersze. Także każda opcja jaka jest możliwa. No i tutaj ponownie używam łucznika. No różnie też jest z tymi łucznikami. Do jednych pasują te szpulki, wszystkie. Standardowo też ktoś robi szpulki z różnymi otworami, jakby nie mogły być wszystkie takie same. Więc trzeba podszlifować czasami ten bolec, który jest w łuczniku, tak żeby nam weszły wszystkie. Da się to zrobić dosłownie w chwilę. No i bardzo ułatwia to samą pracę, jeśli chodzi o nawijanie. Mogą też być takie wymysły jak szpulki bez nacięcia. No to już całkiem jest coś ciekawego. Więc tutaj trzeba znowu pilnik wypiłować, małe wcięcie, tak żeby ten bolec od nawijania nam tu złapał tą szpulkę i żeby to się kręciło, a nie stało w miejscu. Więc za moment przynoszę łucznika i pokażę Wam, jak nawinąć wszystkie te szpulki po kolei. Tak jeszcze końcowo, no to nigdy nie zostawiamy maszyny w takiej pozycji jak teraz, czyli opuszczona stopka, ponieważ ona cały czas swoim naciskiem napiera na ząbki. Podkładamy cokolwiek miękkiego pod stopkę oraz wbijamy igłę. Wbijamy igłę dlatego, że jak będzie teraz widać, jeśli ona jest wbita, to te ząbki chowają się w płytce i stopka leży właśnie na płytce, nie na ząbkach. Przypomniał mi się jeszcze jeden szczegół co do szpulki bębenka. Pokazywałem, że powinniśmy wkładać to w taki sposób, jak ta nitka naturalnie się układa i wyjmujemy przez szczelinę i przeciągamy przez ten otwór, ale czasami jest też taka możliwość, że coś maszynie odbije, nie będzie to nam szyło. Miałem też takie przypadki, że wystarczyło właśnie obrócić szpulkę, więc myślę, że warto, żebyście to znali, bo można grzebać godzinami przy maszynie, a wystarczy właśnie taka pierdoła, obrócimy szpulkę, no i szyję. Po raz kolejny łucznik. No warto moim zdaniem sobie jednego takiego sprawić, pomęczyć go trochę pilnikami, papierami ściernymi. Możemy wykonać otwory, podręczne szycie, możemy nawinąć szpulkę, możemy także nim cokolwiek zszyć. No bardzo uniwersalna maszyna. Za parę groszy można często dostać gdzieś. Ktoś się pozbywa, więc naprawdę moim zdaniem warto gdzieś tam wcisnąć swoje zakamarki, jedną taką maszynę. No i teraz jak pokażę kolejny pożytek z niej. Bierzemy szpulkę, w szpulce jest nacięcie, no i w tym nacięciu także jest otwór, więc przeciągam przez niego nitkę. Mogę tutaj wtedy tą końcówkę dobrze złapać. Robię kilka oplotów, żeby mi ta końcówka nitki nie spadła ze szpulki.
Obcinam naddatek i teraz nitka wychodzi od góry. Zakładam szpulkę na bolec. Opuszczam wajchę, żeby to kółko gumowe docisnęło się do kółka od maszyny. Dzięki temu to się nawija. Naprężacz i nawijamy. Proszę bardzo, szpulki nawinięte. Nie dowijałem do pełna, ponieważ nie wiem, jaki kolor będę nawijał w najbliższej przyszłości, więc tylko pokazowo, ale śmiało można nawinąć pełne szpulki każdego rozmiaru, więc super, do tego się sprawdza. Można pojedyncze nawinąć, różne kolory i nie trzeba też męczyć maszyny, żeby na pusto to nawijać. No chyba że wiemy, co będziemy szyli w następnej kolejności. Pierwsze kroki na maszynie przemysłowej mamy ogarnięte. Mam nadzieję, że wszystko było dla Was jasne. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to napiszcie o nich w komentarzach. A na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!